Kiedy lecisz, Paweł, do Tajlandii? To też za trudne pytanie, ale chyba 9 marca. Najbliższy mecz z Tajem Ruotolo, myślę, że bez wątpienia jest to najcięższy mecz w karierze Pawła, jaki przyszło mu stoczyć. Bardzo niewygodny styl, bardzo niewygodny przeciwnik, bardzo agresywny, ciężki do sklasyfikowania, czyli więc nawet ciężko powiedzieć, że on robi to czy tamto. Jakby no, skacze, jest agresywny, zmienia stronę, tak jak mówię, bardzo, bardzo ciężki. Ostatni okres przygotowań przed walkami, walką, one. No mam nadzieję, że Ile to ci koniec. zostało jeszcze? 3 tygodnie. Widzę, że przygotowany jesteś na darcy. Nie. Nie, bo później pod radarcem będzie przyps. Każdy człowiek jest pazerny. Staraliśmy się zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby Pawła do tego przygotować. Ściągnęliśmy naprawdę dobrych sparring partnerów. Trochę miałeś z kim potrenować przez ten okres dnia. No, z Wojtkiem Szynicem. Z Klemą. Był u nas Davis Asare, który wydaje mi się, jeżeli chodzi o europejskich graczy, całkiem sensownie był w stanie odwzorować tej warunki. No, dociążaliśmy go też sobą samym, ale również był u nas Santeri. Był u nas Tarik Hopstock. Fajny przekrój przeciwników, żeby gdzieś Paweł sobie mógł poćwiczyć. Jak będzie? No myślę, że jak najlepiej. Myślę, że Paweł jest w najlepszej formie swojego życia w tym momencie. Tak, to jest mój I'm just practicing late stage with escape. You are the best for the Ruotolo fight, like a sparring partner. You heard about that? Yeah. Drugi jest Michał Zdonowicz. Ruotolo jak to zobaczy, to osiwieje. Który? On bez włosów czy z włosami? Że teraz gdzieś jedziesz jeszcze? Jadę do Koszalina. I to tyle. Na długo tam jedziesz? Na 3 dni tylko, ale później też spotkam się z Matim na Legloku w Amsterdamie. Została jeszcze wizyta w Koszalinie, żeby pozbierać wszystko do kupy. Tutaj wydaje mi się, że na Mateusza zawsze można liczyć i na pewno jego wskazówki tutaj również będą kluczowe. Wracamy po 2 tygodniach dopiero, właściwie ja po 2 tygodniach, Paweł po 3. Teraz lecimy jeszcze na chwilę do Australii, do Lachlana Gillesa, poćwiczyć sobie przez tydzień. Wydaje mi się, że zawsze mieliśmy bardzo pozytywne relacje. To jest to też osoba, która może sporo wnieść do gry Pawła, ponieważ nasze systemy są w pewnych miejscach zbliżone. Ja również bardzo chętnie podłapię parę trików jakichś trenerskich, jakby popatrzę, jak wygląda u nich metodyka. Że na mnie siadają, co nie? O kurde, nie, tu nie mogę. Co teraz złapałem jej drugą nogę. No. Ty masz inne
inaczej nogi. Znaczy w sensie Martyna ma inaczej. Tak, bo ona miała w środku, no nie? Tak. Ja też tak czasem łapię, tylko że teraz to musisz być bardzo szybka po prostu, no nie? Bo jeżeli zamulisz z tym, to już jest za późno, no A nie? jak trener trzymał? Teraz łapałem Tak, to drugą co wtedy nogę, no nie? robiliśmy z tą nogą. Czyli stąd po prostu wrzuciłem ją na drugą, żebyś nie fikała, no nie? I teraz mam czas się przepięcia, a teraz jak zrobisz backside'a, no to już sama się uszkodzisz, no nie? To miało sens. Jakie zawody? No na kontenderze byliśmy, nie? W Londynie. Ja w 7,7, Kasper w 70. Minus 70, ale było 3 kg tolerancji, więc to było 7,3,5 chyba. Coś takiego tam ostatecznie. Akurat trafiłeś na Polaka. Akurat trafiłem na Polaka, w ogóle było 3 Polaków chyba w drabince i wszyscy byliśmy po jednej stronie, więc średnio to rozstawili. Wierzyłem, że sobie dobrze poradzą i faktycznie no, Sebastian wygrał to. Ile miałeś walk? 3 walki miałem tylko. Z kim walczyłeś? Z Tomem chyba już trzeci raz, Tak, z Tomem, kurczę, tak się wydarzyło, że w tym miesiącu walczyliśmy już 3 razy, nie? Na 3 różnych turniejach. Przed Tomem, bo w tą finale, tak? Tak, pierwszą wygrałem z Ilokiem, a drugą miałem z Mateuszem Kucą, wygrałem na punkty. No i Odkułeś się po triasach. Tak. Także świetny występ, zobaczymy go niedługo w lipcu na gali Polarisa. Bardzo się cieszę, że będę miał taką możliwość. Gdzieś jeszcze nie wiadomo do końca, w jakiej to będzie formule. Podobno gdzieś będę miał po prostu udział w jakimś turnieju 8-osobowym. Cieszę się, że będę miał możliwość jakby na tak dużej scenie zawalczyć. Kacper niestety tutaj kontrowersje sędziowskie i no niestety walka została w kontrowersyjnych okolicznościach, poszła dla przeciwnika. Jak wycieczka do Londynu, Kasper? Wycieczka na jedną walkę i z powrotem. Dobrze, że Seba uratował tutaj. Jak nam udostępnią walkę, to będę mógł coś więcej powiedzieć. Na razie z tego, co widziałem tam i z tego, co pamiętam, to wydaje mi się, że dominowałem tą walkę. No nie wiem, zobaczymy, nie chcę na razie tutaj. A gdzie tą walkę można obejrzeć? Czekamy na nagranie, ma być na tym Smooth Campie, czy coś takiego. Aha, teraz tam na punkty. Tak, jednym punktem. No. A te punkty jakoś, czemu Seba mówił, że zmienili zasady? No bo w sumie po walce nie wiedzieli, jak wytłumaczyć to, że dali mojemu przeciwnikowi punkt. Ja też uważam, że nie powinno być tego punktu, bo byłem z góry, złapałem nogę, poszedłem z atakiem, półtaktarowa poszedłem, zostałem z dołu i mój przeciwnik za to dostał po prostu punkt. A okej, czyli tak w formule jak na IBJJF-ie, że jakby za sweepa, tak? Tak, niby za sweepa, no ale ja miałem pozycję kończącą, więc Aha, no. okej. Trudno. Cały czas czułem, że jestem na środku klatki. Ale wiesz co? Ale wszedłeś w sensie i nie wiem, czy mi głowę odkręciłeś, Tak, czy coś? ja ci zawsze wrzucam głowę. No. Czyli no, wiadomo, że stąd jakby ci jej nie podbiorę. Czekam na taki moment, w którym będziesz się trochę pchał, więc jakby na przykład najpierw, nie wiem, gdzieś cię popatrz, jak cię lekko odepchnę, to już masz trochę słabszy napór na mnie. No bo zobacz, załóżmy, że jesteś tutaj, gdzieś się pchasz i tak dalej. Widzisz, że jakby jednocześnie jak cię trochę odpycham. Czarna magia to jest. Nie no to takie... Za dużo żeśmy nie pozwiedzali szczerze, nie? Pojechaliśmy tylko jakby na ten turniej, zrobiliśmy waleczki i wróciliśmy, nie? I wiesz, chcieliśmy iść później do restauracji czy do czegoś, nie? Po turnieju.
i tylko kebaby były. Nie było nic w okolicy. No była cała dzielnica Turków, żadnego Anglika. Ważne, że był McDonald's i Lidl obok nas.